Co ma wspólnego równowaga moralna, Zygmunt Freud i krewetka akwariowa? Okazuje się, że ma. Wyobraźcie sobie, że któregoś dnia, siedząc na zajęciach z psychotraumatologii, rozmawialiśmy o uczniach Freuda. I nagle pada historia o tym, że w latach 30. ubiegłego wieku wiedeńscy psychoanalitycy byli tak zafascynowani pewnym eksperymentem na krewetkach, że użyli go jako medycznej metafory. Otto Issachauer porównał ziarenko piasku do ludzkiego sumienia superego. Twierdził, że tak jak krewetka dosłownie połyka ziarenko piasku, by wiedzieć, jak poruszać się w przestrzeni, tak człowiek w dzieciństwie połyka zasady swoich rodziców, by zachować równowagę moralną. Pomyślałam wtedy, krewetki, muszę zgłębić temat. I tak to się właśnie zaczęło. Otóż gwarantuję Wam, że to nie jest żaden clickbait, to najbardziej fascynujący biologiczny fakt o tych zwierzętach, o którym na polskim YouTubie nie powiedział Wam jeszcze nikt. Zdarzyło się Wam kiedyś obserwować Waszą krewetkę tuż po wylince? Taką niezdarną, przewracającą się na bok, wpadającą w dziwną panikę, jakby kompletnie zapomniała, jak się pływa? Myślicie, że ona jest po prostu osłabiona nowym, jeszcze miękkim pancerzem? A gdybym powiedziała Wam, że to nie jest jedyna przyczyna? Że w tej chwili dzieje się znacznie więcej? Ona w tym ułamku sekundy dosłownie straciła pojęcie, gdzie jest dół, a gdzie góra. Oślepła na grawitację. Straciła swój wewnętrzny kompas, ponieważ razem ze starym pancerzem wyrzuciła z głowy swój nawigacyjny kamyk. Nawigacyjny kamyk? W dzisiejszym filmie udowodnię Wam, że ta mała 2-centymetrowa krewetka, którą macie w swoim akwarium, to biomechaniczny statek kosmiczny. Opowiem Wam, dlaczego zaraz po wylince z uporem maniaka wpycha sobie ziarenka piasku do głowy, dlaczego sam aktywny substrat to czasem za mało i dlaczego głośna muzyka w pokoju może zniszczyć jej równowagę bezpowrotnie. Ten film całkowicie i na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzycie na swoje akwaria. Zapaszcie dobrą kawę, bo przed nami niesamowita podróż. Zaczynamy. Wyobraźcie sobie, że zamykacie oczy i nagle tracicie grunt pod nogami. Znikają wszelkie punkty odniesienia. Nie czujecie ciężaru własnego ciała. Nie wiecie, gdzie jest sufit, a gdzie podłoga. Zapadacie się w pustkę. Dla nas ssaków taka sytuacja to totalny koszmar i kaskada paniki. Nasz ludzki błędnik w uchu wewnętrznym zacząłby krzyczeć i wysyłać do mózgu sygnały alarmowe. Bo przecież nasze ciało bardzo polega na zmysłach. Jesteśmy przywiązani do grawitacji. Potrzebujemy stałych punktów odniesienia. A teraz zajrzyjmy do naszych akwariów. Obserwujemy krewetkę, która odrywa się bezpiecznie od dna czy liścia. I nagle wchodzi w świat całkowicie trójwymiarowy. W toni wodnej ciąży jej o wiele mniej. Kiedy wykonuje gwałtowny skok w tył, uciekając przed naszą dłonią czy siatką, obraca się w wodzie jak astronauta na stacji kosmicznej. A jednak, gdy opada, jakimś cudem zawsze, ale to zawsze ląduje precyzyjnie na swoich odnóżach. Nigdy na plecach, nigdy na boku. Jak to w ogóle możliwe? Skąd to 2-centymetrowe niepozorne stworzenie, pozbawione skomplikowanego błędnika, który my mamy w głowach, wie, gdzie jest dół? Dzisiaj zabieram Was w niesamowitą podróż. Podróż w głąb krewetki. Prześwietlimy ich anatomię, odkryjemy w ich ciałach mechanizmy, których nie powstydziliby się inżynierowie NASA, a nawet zabiorę Was w podróż do przeszłości, do XIX wieku, by przyjrzeć się pewnemu magicznemu eksperymentowi. Dowiemy się, czym jest tajemniczy wewnętrzny kompas krewetek, jak te zwierzęta słyszą grawitację i dlaczego tak ważny w ich życiu jest zwykły, szary piasek w głowie. Żeby zrozumieć, jak krewetka łapie pion, musimy poszukać jej sprzętu nawigacyjnego. U krewetek akwariowych, należących do rzędu dziesięcionogów, ten niezwykły narząd nazywamy w nauce statocystą. Znajduje się on w bardzo logicznym miejscu, na samej górze, u podstawy ich pierwszej pary czółków zwanych antenulami. To bardzo sprytna lokalizacja blisko zwoju nadprzyłykowego, czyli krewetkowego odpowiednika mózgu. To tak, jakby miały wbudowane anteny GPS tuż przy samym nosie. Co ciekawe i zabawne, matka natura uwielbia eksperymentować. Z badań nad lasonogami, to tacy bardzo bliscy kuzyni naszych krewetek, wiemy, że u nich ten sam narząd nawigacyjny znajduje się na ogonie. Wyobraźcie sobie
To tak jakbyście wy mieli swój błędnik i zmysł równowagi zamontowany w kostce u nogi. Mimo to fizyka działania pozostaje niemal identyczna. Ale czym właściwie jest ta statocysta? Nie jest to narząd z tkanki miękkiej w takim sensie jak nasze narządy wewnętrzne. To wpuklenie kutykuli, pęcherzyk, który ewolucja dosłownie wciągnęła z zewnętrznego pancerza do środka. Wewnątrz tego pęcherzyka znajduje się wyniesiona poduszka czuciowa. Kutykula u krewetek to inaczej ich oskórek, który tworzy twardy zewnętrzny pancerz, czyli egzoszkielet. Spróbujcie wyobrazić sobie małą szklaną kulę ze śniegiem. Taką świąteczną pamiątkę. Statocysta to właśnie taka mikroskopijna jaskinia wypełniona płynem. Ewolucja po prostu wzięła fragment twardego zewnętrznego pancerza krewetki i wepchnęła go do środka jej głowotłowia, tworząc taką kieszonkę. Na dnie tej kieszonki rośnie istny mikroskopijny las. To las mieszany, gęsty dywan składający się z różnego rodzaju drzew, niezwykle czułych włosków. Mamy tam długie, nitkowate włoski, mamy włoski haczykowate, ale nas najbardziej interesują tak zwane włoski statolitowe, które działają jak setki maleńkich joysticków. Naukowcy nazywają je szczecinkami czuciowymi, mechanoreceptorowymi. Ale sam dywan z włosków nie wystarczy. Jeśli wrócimy do naszego porównania ze szklaną kulą, potrzebujemy śniegu, który będzie na te włoski opadał. Krewetka potrzebuje obciążnika, ciężarka. Naukowo nazywamy go statolitem. I to on jest głównym bohaterem tej opowieści. Zdecydowana większość krewetek akwariowych nie potrafi wyprodukować sobie takiego obciążnika sama. Choć niektóre skorupiaki tak potrafią. Co więc robią krewetki? Kradną go z otoczenia. Ten niezwykle ważny rdzeń ich nawigacji to po prostu maleńkie ziarenko piasku. Krewetka samodzielnie, z chirurgiczną precyzją chwyta ziarenko z dna akwarium i wciska je sobie do tej kieszonki na głowie, do statocysty. Ten kamyk jest cięższy niż woda i cięższy niż ciało krewetki. To fundament, bez którego cała akrobatyka w wodzie ległaby w gruzach. Jak ziarenko piasku i las włosków współpracują w praktyce? To genialna biologiczna maszyneria. Ziemia bez przerwy przyciąga to ziarenko piasku w dół. Kiedy krewetka spokojnie spaceruje po płaskim dnie, ciężki piasek po prostu leży na środku, na dnie naszego lasu włosków. Wgniata je delikatnie swoim ciężarem, a włoski mówią do mózgu krewetki: szefie, wszystko w porządku, ciężar jest na środku, idziemy prosto. Ale sytuacja zmienia się całkowicie, gdy krewetka podskoczy i zacznie opadać na bok. Ziarenko piasku natychmiast zsuwa się na boczną ściankę naszej kieszonki, poduszki czuciowej. Zaczyna ugniatać zupełnie inne włoski i tu dzieje się magia, którą naukowcy nazywają trudnym słowem mechanotransdukcja. Brzmi poważnie, ale zasada jest prosta jak budowa przełącznika światła w waszym salonie. Fizyczny ciężar piasku zgina włosek. Zgięcie tego włoska naciska włącznik, który puszcza iskrę elektryczną do układu nerwowego. Przekładamy fizyczny dotyk na prąd. Ten impuls prądu w ułamku sekundy leci do mózgu. Badania nad lasonogami z lat 70., np. prace Neila, udowodniły, że u skorupiaków poduszka czuciowa jest nachylona pod kątem 55 stopni. Geometria ta sprawia, że występuje przyśrodkowa siła ściągania. Oznacza to, że układ jest niewiarygodnie precyzyjny. A pamiętajmy, że krewetka ma takie kieszonki dwie, po lewej i po prawej stronie głowy. Sygnały z lewej i prawej statocysty biegną do zwoju nadprzełykowego, gdzie podlegają prostemu sumowaniu algebraicznemu. Wyobrażacie sobie? Mózg krewetki w ułamku sekundy liczy kąt nachylenia. Działa po prostu jak błyskawiczny kalkulator. Odbiera sygnały z obu stron. Jeżeli ziarenko w lewej statocyście naciska mocniej niż w prawej, mózg wie: zaraz uderzymy lewym bokiem w dno, włączamy silniki awaryjne. Natychmiast wysyła komendę do mięśni odwłoka, by krewetka wygięła ciało w prawo i wylądowała bezpiecznie na odnóżach. Sygnał wywołuje ruch kompensacyjny. I to wszystko dzieje się w czasie krótszym niż mrugnięcie oka. Co ciekawe, biolodzy robili eksperymenty, w których usuwali krewetką statocystę z jednej strony głowy. Zwierzęta natychmiast traciły orientację, pływały w kółko i kręciły bączki, zupełnie jak samolot z uszkodzonym skrzydłem. Ale niesamowite jest to, że po kilku dniach ich mózg uczył się nowej rzeczywistości.
zaczynał ignorować awarię i krewetka znów pływała prosto. To pokazuje, jak mądre i plastyczne potrafią być te malutkie organizmy i ich układ nerwowy. Ten biologiczny kompas jest niemal idealny, ma jednak jedną gigantyczną lukę. Lukę, z którą krewetka musi mierzyć się co kilka tygodni, która funduje jej istny koszmar nawigacyjny. Mowa oczywiście o linieniu, czyli egdyzie. Pamiętacie, jak na początku wspomniałam, że nasza nawigacyjna kieszonka to tak naprawdę kawałek zewnętrznego pancerza wepchnięty do środka głowotłowia? Kiedy w ciele krewetki wybucha burza hormonów, tzw. egdysteroidów, i zwierzę musi zrzucić starą skórę, żeby urosnąć, dzieje się coś drastycznego. Wyściółka tej kieszonki odrywa się i wypada razem z całym zrzucanym pancerzem. Krewetka pozbywa się starej kutykuli, a wraz z tym całym zewnętrznym oskórkiem traci nasz drogocenny, ciężki kamyczek nawigacyjny – ziarenko piasku. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Krewetka wyczerpana z ogromnym wysiłkiem wyciąga swoje miękkie ciało ze starej zbroi i w tym ułamku sekundy ona staje się grawitacyjnie niewidoma. Jej kieszonki, statocysty są puste. Nie ma obciążników. Znika pojęcie góry i dołu. Dlatego właśnie po wylince nasze krewetki są tak pokraczne. Pokładają się na boku, potykają, w panice chowają się w najciemniejsze zakamarki mchów. One są przerażone, bo ich świat przestał mieć stabilne ramy. Nie tylko dlatego, że ich pancerz jest miękki i elastyczny, ale dlatego, że straciło orientację w przestrzeni. Co musi zrobić krewetka? Od razu, gdy tylko nowy pancerz odrobinę stwardnieje, rusza na gorączkowe poszukiwania. Przeszukuje dno, znajduje nowe ziarenko piasku i za pomocą szczypiec na nowo ładuje je do swojej głowy. Uruchamia kompas na nowo. Jeżeli tego nie zrobi, i nawigacja nie będzie funkcjonować poprawnie aż do kolejnego cyklu linienia. Wyobraźcie sobie, że musicie na nowo instalować system w głowie co kilka tygodni. Słuchacie tego i pewnie zastanawiacie się, skąd my to wszystko wiemy. Czy to tylko domysły? Nie, ten proces pobierania piasku fascynował badaczy od dawna. Do tego stopnia, że pozostawił nawet swój ślad w teoriach psychologicznych, jak pamiętacie ze wstępu filmu. Ale aby poznać dowód, musimy wsiąść do wehikułu czasu i cofnąć się do 1893 roku. Wtedy to pewien wybitny naukowiec, Alois Kreidl, zadał sobie niesamowicie mądre pytanie. Czy ten narząd reaguje na grawitację jako taką, czy wyłącznie na fizyczny nacisk przedmiotu wewnątrz? Aby to sprawdzić, zaplanował jeden z najpiękniejszych eksperymentów w historii biologii, przypominający sztuczkę iluzjonisty. Zebrał krewetki, które lada dzień miały przejść wylinkę, wyciągnął je z normalnego akwarium i wpuścił do zbiornika, w którym nie było ani grama piasku. Dno wysypał natomiast zupełnie czymś innym – drobnymi opiłkami żelaza. Krewetki zrzuciły pancerze, straciły swoje kompasy, zdesperowane, by na nowo wypełnić puste głowy, szukały czegokolwiek na dnie. Znalazły opiłki żelaza i wepchnęły je do swoich statocyst. Ich nawigacja stała się z dnia na dzień w pełni metalowa. I wtedy Kreidl wszedł do gry. Wziął potężny magnes i zbliżył go do akwarium z góry. Co się stało? Jak możecie się domyślić, magnes natychmiast przyciągnął opiłki żelaza w stronę sufitu, kieszonek w głowach krewetek. Metal uderzył we włoski czuciowe na górze. Mózg krewetki dostał sygnał. Szefie, ciężar naciska z tamtej strony, tam musi być podłoga. I co zrobiły krewetki? Wszystkie jak na komendę obróciły się brzuchem do góry i zaczęły pływać do góry nogami po akwarium. W pełni przekonane, że powierzchnia wody to dno. Całkowicie zignorowały prawdziwą grawitację Ziemi. Ten jeden genialny trik udowodnił światu, że wewnętrzny kompas krewetki można zhakować. Że to system czysto mechaniczny, podatny na manipulacje, ale perfekcyjny w swoim naturalnym piaskowym środowisku. Ale to jeszcze nie koniec. Przez ponad 100 lat od tego eksperymentu naukowcy byli pewni, że ten narząd służy tylko i wyłącznie do utrzymania równowagi. Ale nauka wciąż pędzi do przodu. Badania z zeszłej dekady zrzuciły bombę. Ta malutka kieszonka z ziarenkiem piasku to także uszy krewetki. Powiecie, jak to uszy? Przecież one nie mają małżowin. Oczywiście, że nie. Krewetki nie słyszą ciśnienia akustycznego, tak jak my, gdy słuchamy radia. One czują dźwięk. Byliście kiedyś na koncercie rockowym, bardzo blisko głośników?
Pamiętacie to uczucie, gdy dudniący bas wibruje Wam w płucach i w klatce piersiowej? Tak właśnie słyszą krewetki. Fala dźwiękowa w wodzie wprawia całe ich ciało w mikrowibracje. Ale ziarenko piasku w ich głowie jest cięższe, więc wibruje wolniej niż cała reszta ciała. To mikroskopijne tarcie między wibrującym statolitem a włoskami czuciowymi pozwala krewetce odebrać dźwięk. Krewetki słyszą głównie bardzo niskie, dudniące częstotliwości od 70 do 200 Hz. Niestety ten niesamowity mechanizm jest bardzo delikatny i tu docieramy do ponurej strony tej wspaniałej biologii. Do tak zwanego hałasu antropogenicznego, czyli hałasu, który serwujemy im my, ludzie. Woda w akwarium to gęsta zupa, która świetnie przenosi fale uderzeniowe. Kiedy mocno uderzycie palcem w szybę akwarium, kiedy obok pracuje ryczący napowietrzacz albo stół wibruje od głośników komputera, dla krewetki to nie jest po prostu głośny dźwięk. To fizyczny atak. Fala uderzeniowa wprawia ziarenko piasku w tak potężne wibracje, że dosłownie łamie, kruszy i wyrywa z korzeniami te delikatne włoski w statocyście. Ulegają one obumarciu. Co najgorsze, najnowsze mikroskopowe badania pokazują, że takie uszkodzenia mogą być trwałe. Krewetka ogłuszona takim uderzeniem może już nie zregenerować swojego sprzętu, nawet po kolejnej wylince. Zatem stres akustyczny w akwarium to nie jest wymysł, to realne, mechaniczne uszkadzanie organów naszych zwierząt. Zbliżamy się do końca tej podróży. Każda taka historia ze świata biologii to nie tylko ciekawostka, to lekcja dla nas. W akwarystyce dążymy do ideału. Chcemy, by nasze podłoża były estetyczne, zbite w idealne, czyste granulki, które nie mącą wody. Sama do tego dążę w swoich aranżacjach. Cenię tę zgrabną strukturę i klarowność, którą dają nam nowoczesne podłoża aktywne. Ale tu pojawia się pytanie, które rzadko sobie zadajemy. Czy nasza definicja piękna pokrywa się z definicją bezpieczeństwa naszych krewetek? Co ten mikroskopijny narząd w głowie krewetki mówi nam o tym, jak powinniśmy prowadzić nasze domowe zbiorniki? Przypomina nam, że biologia tych zwierząt jest nierozerwalnie związana z warunkami, które im zapewniamy. To nie są plastikowe ozdoby. To złożone żywe organizmy, ściśle zależne od ekosystemu, w którym żyją. Fakt, że krewetka musi po każdej wylince pieczołowicie odtwarzać swój narząd równowagi przy użyciu otaczających ją materiałów, tłumaczy nam jedno. Zróżnicowane podłoże jest jej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli w zbiorniku mamy wyłącznie gołe szkło albo tylko ogromne bryły ostrej lawy wulkanicznej, krewetka po wylince przeżywa ogromny stres. Cierpi na deficyt drobnych frakcji, które są jej potrzebne do naprawy kompasu. Niewielki dodatek drobnego piasku lub naturalnego pyłu, obecność detrytusu i bogatego ekosystemu to wszystko nie jest tylko kwestią estetyki czy wymysłem. To kwestia ich być albo nie być. To zapewnienie im komfortu i narzędzi do życia. Okazuje się, że to, co nazywamy pyleniem lub wadą podłoża, dla krewetki może być fundamentem. Choćby niewielka ilość tego podłożowego pyłu, osadu, który tak chętnie odsysamy podczas sprzątania, jest nim niezbędna do życia. Bez tych mikroskopijnych drobin ich świat dosłownie wywraca się do góry nogami. Ten pył daje im coś, czego nie kupimy w żadnej butelce z minerałami. Poczucie stabilności i fizyczny zmysł równowagi. Czy producenci podłoża o tym myślą? Analizując składy chemiczne i twardość granulek, prawdopodobnie nie. Ich celem jest stabilne pH i krystaliczna woda. A czy my o tym myślimy, planując kolejne krewetkarium? Spójrzcie dziś wieczorem na swoje krewetki innym okiem. Za tym niepozornym, biegającym po dnie stworzonkiem kryje się absolutny majstersztyk inżynierii biologicznej. Organizmy, które potrafią obliczać wektory grawitacyjne za pomocą ziarenka piasku i wykorzystują do tego te same prawa fizyki, co zaawansowane systemy nawigacji. Często w pogoni za sterylną czystością nieświadomie odbieramy naszym krewetkom narzędzia do naprawy ich wewnętrznych kompasów. Tworzymy im szklane, piękne domy, w których po wylince stają się więźniami własnych zmysłów, nie mogąc znaleźć odpowiedniego ziarnka, które pasowałoby do ich statocysty. Może od dzisiaj warto zacząć myśleć o akwarium inaczej. Może ten odrobinę brudny zakamarek, ten osad pod korzeniem, garstka kwarcowego piasku to nie jest błąd w sztuce,
ale wyraz naszej największej troski o biologię tych zwierząt. Z tą myślą Was zostawiam. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia. Do zobaczenia przy następnym baniaku. Cześć!